Znajdujemy się u mnie w studiu, gdzie nieraz tutaj nagrywane były nagrywki i nagrywane są jeszcze z właścicielami samochodów. Tak jak w tamtym tygodniu mogliście sobie obejrzeć BMW E36 Compact, który został zbudowany do driftu. W tym tygodniu będzie całkiem inaczej. Akurat będę miał do przedstawienia Mercedesa razem z właścicielem, którym jest Piotrek, ale więcej dowiecie się w dalszej części tego właśnie oto programu What Do You Drive? Także zapraszam do Was wszystkich do oglądania. Widzimy się ponownie w kolejnym odcinku. Jak możecie sobie zauważyć, jesteśmy na parkingu podziemnym i dzisiaj będę chciał Wam przedstawić Mercedesa Seka. Zapraszam Was do oglądnięcia. A tak naprawdę w ogóle chciałbym Wam zaprosić właściciela tego auta, którym jest to Piotrek. Zapraszam Cię, Piotrku. Siema Daniel, Siema. Witam Cię. witam serdecznie. Witam Was kolejny raz w kolejnym odcinku What Do You Drive. Akurat dzisiaj zaprosiłem właściciela Mercedesa 560 SEK. Witam Cię, Piotrku. Siema Daniel. Także pierwsze takie pytanie od razu do Ciebie. Jak to się w ogóle stało, że zostałeś posiadaczem tak pięknego Mercedesa? Jak to się stało? Myślę, że wielu z Was zna już historię bezdomnego z Krakowa, pana Stanisława, który miał do rozdania tak naprawdę dwa samochody. Jeden dostał ojciec założyciel Rydzyk z Torunia, Maybacha, ale nikt nie wiedział o tym, że miał jeszcze drugiego takiego pięknego Mercedesa, którego udało mi się właśnie pozyskać od pana Stanisława. Niestety pan Stanisław po krótkim momencie niestety zmarł i Akurat Ty się stałeś posiadaczem czegoś takiego. Taki fart życiowy. O, to powiem Ci, że naprawdę ciekawa, bardzo ciekawa historia. Nie słyszałem. Pół żartem, pół serio, ale tego Mercedesa tak naprawdę szukałem długi czas, kilka lat mi zajęło, zanim znalazłem egzemplarz, z którego jestem naprawdę zadowolony. Pierwszy mój Mercedes SEK to był 420. Parę lat temu go kupiłem w Amsterdamie, po czym pojechał do Polski, do Poznania chłopaków z Dudy Cars. Pozdrawiam, oni są teraz właścicielem samochodu, jest prawdopodobnie jeszcze dostępny u nich w ofercie, można go sprawdzić. I tego Mercedesa znalazłem w Niemczech. Docelowo pochodzi z Włoch, tam właścicielem były dwa salony Mercedesa, po czym trafił do Niemiec, a z Niemiec prosto w moje ręce. Aha, czyli fajna w ogóle historia, jeżeli chodzi o tego Mercedesa. No i dobrze, że trafił też w Twoje ręce, bo z tego co wiem, bo widziałem wcześniej, żeś mi też wysyłał zdjęcia, jak to auto w ogóle wyglądało. W ogóle wiem, jak to auto w ogóle wyglądało, bo trafiło do mnie na pełną korektę lakieru. Wiem, jak to auto wcześniej w ogóle wyglądało. Piotrek po prostu oddał ten samochód w moje ręce. Zresztą nie jeden samochód, bo No nie był to pierwszy. wcześniej też posiadałeś w ogóle Mercedesy. Nie był to pierwszy, nie jest to ostatni na pewno. Pierwszy mój Mercedes, który do Ciebie trafił, to prawdopodobnie był jeszcze 500 CL, z tego co pamiętam. 90 chyba trzeci rok to było, albo drugi. 95 To był ten taki chyba, jakoś no. tak, już dobrze nie pamiętam, było to kilka lat temu. I wtedy też, z tego co mi wiadomo, to chyba była korekta lakieru plus pranie wnętrza Środek. z zabezpieczeniem. W międzyczasie jeszcze był SL500, Tak, to R129. pamiętam.
Ten jest odświeżony przez Ciebie, jest po korekcie lakieru. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego, co udało Ci się uzyskać z tego efektu. No, dziękuję, miło mi to usłyszeć. Także jest prawie dopieszczony. Jeszcze jest kilka rzeczy, które muszę zrobić. Na przykład drewno właśnie pojechało do Polski, do renowacji. Serwis Wood Service, pozdrawiam. Czekam na odzysk drewna, aby je zamontować. I myślę, że jeszcze kilka prac będzie trzeba przeprowadzić, ale jak na ten rok i za te pieniądze, które udało się wyrwać, to auto to naprawdę jest super egzemplarz, jestem z niego bardzo zadowolony i myślę, że jeszcze chwilkę mi czasu zajmie, ale za niedługo już będzie, można powiedzieć, w stanie konkursowym. Mhm. Czyli później zresztą sobie jeszcze przejdziemy w koło tego samochodu, pooglądamy, zobaczycie sobie wnętrze. Wiadomo, jak Piotrek powiedział, zostało drewno oddane do odrestaurowania, ale z zewnątrz naprawdę zobaczycie, wygląda on bardzo pięknie. Zresztą miałem też Ci zadać pytanie, jak go zobaczyłeś, co pomyślałeś, co dalej, ale już żeśmy na ten temat sobie wspomnieli. No nie był naprawdę w najgorszym stanie, zachowany, jeśli chodzi o nadwozie, bez oznak rdzy, co jest najważniejsze przy takich samochodach. Wiadomo, jakieś tam ryski i tak dalej, wszystko można ogarnąć, nie jest to problem. Najważniejsze, że progi są zdrowe, blacha jest zdrowa, skóra jest naprawdę w super stanie. Jeden z paneli drewna właśnie, który pojechał do renowacji, był lekko popękany, więc żeby nie było widać za bardzo różnicy między pozostałym drewnem, no to trzeba było go zrobić. I myślę, że po tych wszystkich zabiegach będzie naprawdę wszystko ok. No, powiem, że no, to nie są młode auta, bo to nie jest, że idziesz do salonu i kupujesz nowe. To jest, z którego to jest roku To Mercedes? jest 91 rok, tak naprawdę ostatni rok produkcji. Nieoficjalnie mówią trzecia seria, tak naprawdę były dwie serie przedlift i polift, ale 91 rok jeszcze ma tam kilka detali, którymi się różni. I ten właśnie egzemplarz jest z końcówki 91 roku, no końcówka produkcji. Naprawdę jak na 32-letnie auto, no powiem szczerze, że wygląda bardzo ślicznie. Zresztą ten Mercedes też był kiedyś wykorzystany. Nie ten akurat, ale podobny, nieślicznotka w serialu. No tak, dokładnie. Samochód jest rok młodszy ode mnie, a zdecydowanie w lepszej kondycji niż ja. A i wspomniałeś o ślicznotce, tak. Prawdopodobnie, tak jak w większości właścicieli Mercedesa Seka, po obejrzeniu tego serialu większość osób się zakochała w tym samochodzie, między innymi ja. Chciałem zawsze mieć ten samochód w takiej kombinacji kolorystycznej. Dokładnie nie jest ta kolorystyka, która była wykorzystana filmie. w tym Mercedesie, który brał udział w Świadek Korony, prawdopodobnie Świadek się Korony nazywał było. ten serial. Tak, tak. Tak, ale no Janek Blachowski też takim jeździł, dokładnie na tych samych BBS-ach, więc chciałem jak najbardziej spełnić i odzorować to marzenie, które wtedy zobaczyłem No, u Janka. Nie? powiem Ci, że fajne marzenie, no ale też i drogie marzenie, bo naprawdę teraz w dzisiejszych czasach takie rzeczy, no to no, trochę kosztują. Nie? No tak, dlatego jednak trochę czasu musiało upłynąć, zanim mogłem sobie pozwolić na taki samochód. Wiadomo, ten serial był nagrywany kilkanaście lat temu, No, gdzie te młodzieńcze samochody lata. były troszkę tańsze niż są dzisiaj, ale no niestety mnie wtedy stać nie było na taki samochód. Dzisiaj no, sytuacja się zmieniła, auto już jest w moim posiadaniu i teraz pozostaje mi tylko zabawa w dopieszczanie go po prostu. Co w ogóle, jakie masz w ogóle plany, co dalej? Bo na przykład powiem Ci tak, kupiłeś samochód,
Zrobiłeś go, wiadomo, technicznie, bo wiem, bo też Ci tam w niektórych rzeczach pomagałem, jakieś coś tam w środku i w ogóle, i w ogóle. Jeżeli chodzi o zewnątrz, został zrobiony przeze mnie, w środku tak samo sam, praktycznie żeś sobie wyczyścił, wysprzątał i w ogóle, bo chciałeś też trochę się przy nim pobawić. Ale co dalej? Co dalej? Czy ono już zostanie u Ciebie Twoje marzenie? I czy będzie już dożywotnio, czy myślisz, nie wiem, nad sprzedażą, czy... No powiem Ci tak, odpowiadając na pierwsze pytania, lubię pogrzebać przy aucie w miarę możliwości i umiejętności to, co potrafię zrobić sam, No to wiem. zawsze dla własnej satysfakcji robię sam. Rzeczy, których nie jestem w stanie ogarnąć, zlecam specjalistom, między innymi Tobie. Dziękuję. A jakie są plany? Plany są takie, że prawdopodobnie będzie to prezent na 18 dla mojej córki. O kurde, to Także fajnie. jeszcze na pewno będzie przez 14 lat w moim posiadaniu, No a to... później mam nadzieję, że spodoba się córce i będzie go zatrzyma dla siebie, ale nie obraża się, jeśli go sprzeda z pieniędzy i będzie miała, myślę, mam nadzieję, że jakiś konkretny pieniądz za niego. Nie, no to przyznam szczerze, naprawdę fajny prezent. No 14 lat to też jeszcze dużo czasu. Utrzymać go w takim stanie przez kolejne 14 lat, no to też nie będzie, no jak to się Myślę, mówi, że to nie będzie będzie problem, bo naprawdę auto jest w super kondycji, rdza go nie trapi i wystarczy, że będzie miał sucho. Będzie użytkowany na co dzień, praktycznie tak jest użytkowany w okresie letnim. Deszczów unikam, zimy zdecydowanie unikam. Auto będzie teraz przez kolejne 5-6 miesięcy stało w garażu, więc jeśli o mnie chodzi, no to na pewno będzie do tego czasu utrzymane w stanie idealnym, a prawdopodobnie jeszcze będzie tylko z roku na rok w lepszym stanie. No bo praktycznie Piotrek ten samochód używa no, w sezonie letnim, bo ty Tak, praktycznie tylko w zimową, sezonie nie, letnim jest to zimową porą auto nie jeździsz. ewentualnie na przejażdżki w ciepłe dni, podjechać na siłownię do sklepu, do pracy i ewentualnie do Ciebie na mycie. No, no to tak samo jak teraz. Zresztą widzicie, przeważnie nagrywałem te odcinki u siebie w studiu, ale akurat teraz żeśmy przyjechali tutaj na spontanie. Parking podziemny. Żeśmy też zrobili po prostu nagrywkę, bo Piotrek akurat ma auto zastopowane. Także jesteśmy też na takie rzeczy otwarci. No co, przejdziemy się troszkę wokół tego auta. Jakbyś mógł nam pokazać silnik, wnętrze, zobaczymy sobie jak ta felga wygląda, coś powiemy o tej feldze. Także zapraszam Was do kolejnego etapu. Troszkę przejdziemy koło tego auta. Piotrek zaprezentuje nam ten samochód 560 SEK. Także Piotrku, Zgadza co tu się, wleciało? jest to 560 SEK, największa jednostka w tym modelu, nie biorąc pod uwagę wersji AMG. Jedyne modyfikacje, jakie były zrobione w tym aucie, to jest felga BBS RSK 16 cali, trzyczęściowa fela. Poza tym nie ma większych modyfikacji, bo uważam, że samochody klasyczne powinny pozostać klasyczne i w jak najbardziej oryginalnym stanie. Przynajmniej takie jest moje zdanie, tak mi się podoba i tak zostanie. No, zgadzam się. Naprawdę klasyki, samochody, które, no, wiadomo, tak jak fabryka wydała, tak to po prostu go zachowujesz. Tak jak żeś wspomniał wcześniej, no, jedyne co, to wleciała tutaj fela, no, piękny BBS-ik. W ogóle ten samochód w ogóle się całkowicie pięknie prezentuje. No, takie auta się nie spotyka już na drodze. No, na pewno jest to rzadko spotykany model, tym bardziej w tej wersji silnikowej. Z tego rocznika często gęsto można trafić pierwszą serię, no jednak nie jest to coś, czego ludzie szukają, co wzbudza aż taki zachwyt, więc nie wiem co dalej powiedzieć.
No wiem, że Może pokażę Ci środek. Wnętrze. Wnętrze tego samochodu jest utrzymane w naprawdę dobrym stanie. Skóry nie są poprzecierane, nie są popękane. Drewno jest poza panelem przy skrzyni biegów w idealnym stanie. Drewno pojechało do renowacji, już za niedługo będzie skompletowane i środek myślę, że będzie w 100% kompletny. nie, no środek wygląda świeżo, naprawdę odświeżony. Wiem sam, nawet tak jak wcześniej wspominałem, że też przyjeżdżałeś do mnie, żeś sobie coś troszkę przy tym aucie po prostu robił. Jedyne, co też jeszcze chciałbym zobaczyć, bo ciekawi mnie, no to nie jest jednolitrowy silniczek turbo. Tak, Tam według coś mnie się dużego kryje pod maską, Według tak mnie- jak powiedzieliśmy wcześniej. tak jest, 2 litry to może mieć czajnik. Tutaj jest silnik V8 o pojemności 5,5 litra. Jest to spory piec, ale no wiadomo, w tamtych latach nie przekładało się to specjalnie na konie mechaniczne, niespełna 300 koni. No, ale- Jest to jakby nie było limuzyna i tak ma jeździć jak limuzyna, a nie samochód sportowy. No ale 300 koni, powiem Ci, no robi robotę. Teraz te silniczki downsizing, jednolitrowe na turbinie, wiesz, to nie ma mocy, to ma 110-115 koni, a tu masz 5-litrowy, 300 koni, także wiadomo, te silniki, no nie ukrywajmy, to pojeździ. W dzisiejszych czasach 100 tysięcy i remont kapitalny, a jeżeli chodzi o przy takich silnikach, no to zrobi milion. No I- myślę, że jednak jakość kiedyś była zdecydowanie lepsza. To auto tak czy inaczej jest przed jakąkolwiek jeszcze ingerencją w silnik. Na pewno będzie renowacja, rekonstrukcja i silnik też będzie odświeżony, wszystkie uszczelki i wszystko co będzie potrzeba odrestaurować będzie zrobione. Wszystko przede mną. Ale jak na ten moment jest wystarczająco w dobrym stanie, aby na co dzień można było się nim poruszać i dalsza droga, trasa też nie jest problemem. Ciekawi mnie ta rzecz. Wiem, że to zostało dołożone. Fajna Tak, sprawa. To jest dołożony element teoretycznie. Nazywa się parking pole, ma za zadanie wskazywać mniej więcej, gdzie się znajduje początek maski i pomagać w parkowaniu. Przynajmniej kiedyś takie założenie tego było, ale w dzisiejszych czasach ludzie zakładają raczej to tylko po to, aby ładnie to wyglądało i żadnych funkcji teoretycznie nie Nie spełniało. spełnia. No nie, no mały ten samochód nie jest, no długi, także myślę, że w tamtych czasach to pomagało. No tym bardziej, że nie ma tutaj czujników parkowania, więc trzeba uważać, gdzie się parkuje, nie? No raczej jeszcze mając takie felgi, to dopiero trzeba uważać. Może zamkniemy sobie maskę. Także Piotrku, zapraszam Cię tutaj do mnie. Tu też mamy w tle Jaguara, ale to ktoś inny go posiada. Chciałbym Ci serdecznie podziękować Dzięki bardzo. za dzisiejsze w ogóle spotkanie, że mogłeś mi zaprezentować w ogóle ten samochód. Nie posiadasz żadnych jakichś Instagramów, TikToków, Facebooków, jeżeli chodzi o to auto? Nie, na razie jeszcze nic nie zostało uruchomione. Jedyny link, do którego mogę Was zaprosić, strona na Facebooku Polski Mobilny Barber. Jeśli potrzebujecie, przyjadę, pomogę, obetnę. Tak samo jak i tu dzisiaj jesteśmy mobilni, przyjechaliśmy mobilnie. Tak samo Piotrek może Was oprzyc, może zaopiekować się Wam brudką, bo też chyba takie rzeczy robisz. Tak, jestem barberem. Jeśli masz do ogarnięcia włosy, brodę, nie ma problemu, przyjadę. Także zapraszam Was, Polski Barber. Możecie sobie też i polajkować. Jeszcze co chciałbym Was zaprosić w ogóle do kanału.
Znaczy, jak to zabrzmiało, chciałbym zaprosić Was do kanału. Chciałbym Was zaprosić w ogóle na uczestnictwo w czymś takim, jak mogliśmy to zrobić z Piotrkiem. Kanał się nazywa What Do You Drive? Jeżeli macie też jakiś właśnie ciekawy samochód, tak jak już wcześniej wspominałem, czy to jest seria, czy to jest po prostu jakieś autko fajnie porobione, zapraszam Was serdecznie. Jeżeli, jak widzicie, jesteśmy też mobilni, tak jak tutaj polski barber jest też mobilny, także jesteśmy mobilni. Jeżeli masz auto zastopowane, nie możesz po prostu tym autem przyjechać, nie ma problemu, napisz w mailu, dopasujemy się, przyjedziemy, nagramy, więcej osób się dowie o Twoim aucie. Także chciałbym Wam serdecznie dzisiaj podziękować także Piotrkowi za uczestnictwo w dzisiejszym dniu. No i zapraszam Was ponownie do oglądania, do subskrypcji, do lajkowania. Maila możecie sobie zobaczyć pod filmem. Także jeżeli będziecie mieli jakieś ciekawe auto, zapytanie czy cokolwiek, piszcie. Dziękuję. Dzięki, na razie.